Idę pozwiedzać miasto. Lekko słońce zaczęło się przebijać przez te chmurki, ale myślę, że nie da rady dzisiaj do końca, bo nawet można na nie patrzeć. A miałem wam powiedzieć, co z tym hostelem tutaj wyszło. Sprawdzałem, jak jechałem, jakie są tutaj ceny. No to sprawdziłem, że za ten hostel było $7. Ale schodząc tutaj, bo sobie go później wybrałem na mapie, mówię, dobra, idę zapytać o cenę. Włączyłem sobie aplikację Agodę i patrzę, jest $7 hostel i $7 hostel ze śniadaniem. I jest napisane, że welcome back, za to, że wróciłem do tej aplikacji. Czasami mają takie deale i tam pisze, że VIP deal, coś tam, jak się dłużej korzysta z tego, to może coś takiego właśnie to działa. I miałem taką samą cenę bez śniadania i taką samą cenę ze śniadaniem. Jeszcze go tutaj pytałem, on mówi, że nie ma śniadania w tym pakiecie. Muszę dokupić sobie osobno za $2. Także $2 dostałem od Agody w śniadaniu. Rozpoznajecie ten znaczek? Taki znaczek jest przy wejściu do mojego hostelu. Tylko zapewne ten, który wy znacie, no to on jest tak przekręcony o 45 stopni. Tymi schodami tutaj chodzi się trochę jak po fawelach w Brazylii, w Rio de Janeiro. Trzeba dobrze znać te tereny, bo tutaj wyszedłem, teraz tutaj. Dobrze, że kolega mnie tutaj nakierował, mówi tutaj w lewo, do góry, później następne schody i wyjdziesz na główną ulicę. Jestem już na głównej drodze, z tej lewej tutaj przyszedłem. Zobaczcie, jaki tutaj jest klimat, jak te domy wyglądają. I weźcie tutaj bez mapy, trafcie, o! To widzicie, to już po raz kolejny bez mapy trafiłem, ale nie o tym chciałem powiedzieć, dopiero to zobaczyłem. Wine shop jest, widzicie, i nawet bar chyba jakiś, czy to nie, a czy to co innego, nie, to agencja turystyczna. Tu jest wine shop, dobra, nie o tym. Te budynki tutaj wyglądają, jakby to jakaś gorzelnia była, obkopcone. Patrzcie, ciemne, czarne. Jak myślicie, jaki kraj tutaj siedział? No, tak szybko, co wam przypomina ten budynek? Zegar? Budynek z kamienia? No, jak ktoś mieszka w tym kraju, to kojarzy te rury. No, 3, 2, 1. Oczywiście, że Brytyjczycy, patrzcie, te rury stare. Nie wiem, czy to nie z żeliwa czasami nawet jeszcze było. No pięknie to wygląda. Właśnie czytałem sobie trochę na temat tego miasteczka, że tu jest taki miks Nepal i trochę Wielkiej Brytanii. No popatrzcie, jakbyście byli w Anglii. Jak już wiecie z ostatniego filmu, Kolkata była stolicą Indii za czasów panowania Brytyjczyków tutaj. No i przez to, że tam było tyle pieniędzy, ta Kolkata była naprawdę bardzo mocno rozwinięta, potrzebowali takiego miejsca, właśnie takiego jak to, na spokój. Wyczytałem, że oni tutaj sobie robili jakieś senatoria i takie rzeczy. Po prostu potrzebowali miejsca, gdzie mogą uciec. No i w XIX wieku sobie tutaj znaleźli te tereny. No i przyjechali. Nie to, że jakąś tutaj aferę robili i przejmowali zbrojnie te tereny, tylko wynajęli te tereny od władcy Sikkim, czyli tego rejonu jeszcze trochę wyżej. No to pewnie te Sikkim też tutaj było. No i zaczęli budować sobie tutaj taką mieścinę, a później jeszcze tą herbatę zaczęli uprawiać, więc było takie połączenie tego wszystkiego, co Brytyjczycy przyjeżdżali tutaj sobie odpoczywać. Hindusi uprawiali tutaj jeszcze herbatę. No i też wiadomo, że te tereny słyną właśnie z upraw herbaty. Nawet jak popatrzycie później sobie na mapę, wpiszecie sobie Sikkim albo Assam. Assam też jest bardzo znana herbata. I tutaj całe tereny, nawet do Bangladeszu. W Bangladeszu też byłem właśnie w tych terenach, gdzie uprawiają tą herbatę. Górzysty teren, ja już się sapałem, jestem bez formy. Także no, chciałem powiedzieć, że Brytyjczycy też tutaj siedzieli. Zobaczcie, kolejny brytyjski budynek, urząd miejski, też wszystko w kamieniu. Sporo też takich kościołów jest w Wielkiej Brytanii. Jak ktoś jeździł, no to rozpoznaje to budownictwo. Co my tu mamy? Schody widzę nowe, ale tak, no zobaczcie, tutaj jakiś budynek taki brytyjski, a tutaj już taka zabudowa, chociaż to też wygląda na takie stare. Ale no już nie w takim stylu właśnie brytyjskim. Tutaj mamy jakiś pomnik walczącego o wolność z Brytyjczykami. To jest ten budynek brytyjski, o którym wam mówiłem. On jest dość spory. Zobaczcie, jeszcze ta wieża z zegarem na 4 strony i te zegary działają, dobrą godzinę pokazuje. A poza tym to mi wygląda jak stary kościół. To teraz macie porównanie. Brytyjska zabudowa, a tutaj lokalna zabudowa. No który lepszy? Trochę słońce się przebija i się ciepło zrobiło, jak ja tutaj po tych schodach i górkach cały czas łażę, no to lekko się zgrzałem. No i pytałem kolegę jeszcze u mnie w hostelu, gdzie mogę się wybrać, bo mam jakieś 2-3 godziny słońca jeszcze, że będzie widno. No to wysłał mnie na Mall Road, tutaj taka najpopularniejsza ulica, że sklepy, restauracje, mówi, że fajne miejsce, bo tutaj jak turyści przyjeżdżają. Turyści to nie tylko jak my myślimy turyści, że z zagranicy, tylko turystami też są ludzie lokalni. No i mówi, żeby tutaj właśnie na tą ulicę się przejść. Też jest fajny kościół, mówi na końcu tej ulicy, też idź zobacz. Także dał mi lekki plan na te 2-3 godziny, myślę, że wyrobię się akurat. Jeszcze mówi idź do zoo, a do zoo nie chcę iść. Tutaj się zaczyna ta ulica, no i widać, że to jest taka spacerowa ulica. Przyjść sobie z rodziną, o, ławeczka posiedzieć, no to mówię, no to pewnie tutaj są ładne widoki, tylko te mleko jest tutaj nic nie widać. Można sobie góry podziwiać. No i co najlepsze, że tutaj nie jeżdżą żadne samochody ani motory. Pewnie dlatego jest popularna. W tych terenach i jeszcze bardziej na północ jest sporo wojska. Ale o tym wam opowiem później, jak będę wyżej i pojadę w inne miejsce. Jak pięknie namalowane, akurat przy wejściu po schodach.
przedstawiające tą kulturę, mi się wydaje, bo oni właśnie wyglądają w taki sposób. Oni nie wyglądają jak Hindusi, których znamy. Podejrzewam też, że ta ulica będzie trochę taka kiczowata, właśnie już widzę, jakieś sklepy, sklepiki, coś takiego jak się jedzie gdzieś nad morze, no gdzie nie pojedziecie, Hiszpania, Polska, zawsze się znajdą takie uliczki, że restauracje plus sprzedają wszystko, co się da turystom. Już wcześniej widziałem, są takie restauracje porobione właśnie z widokami na te góry i tutaj nic wtedy nie przeszkadza, tam jest jeszcze jakiś budynek, widzę, ale też jest restauracja zrobiona. No i jak sobie siedzicie, no to możecie podziwiać te góry, tylko tak jak wam powiedziałem, tutaj dzisiaj nic nie widać. Przypomina wam się coś? No właśnie, tak w Nepalu, jak szliśmy na Annapurna Base Camp, tak właśnie wnoszą różne towary i butle z gazem i całe jedzenie i wszystki sprzęt potrzebny tam do obsługi ludzi. Tutaj też brytyjski budynek, patrzcie, a w nim w środku brytyjskie wypieki. Też słyszałem, że popularne w tym miejscu. Co my mamy tutaj brytyjskiego, co ja poznaję? No to takie ciasteczka to ja znam. Oczywiście no Brytyjczycy nie są zbyt dobrzy w wypiekach, tak mi się przynajmniej wydaje. Babeczki, no to brytyjskie, o proszę bardzo. Tutaj też. No różnego rodzaju są te babeczki. Te firmy to się wszędzie wpieprzą i popsują lokalny klimat. No ale no co? Taki mamy klimat właśnie. Jak jest dobra pogoda, to w tych okolicach właśnie można podziwiać te wszystkie góry. Zobaczcie, jak one wyglądają. Tu macie plantacje herbaty, tutaj są góry, tutaj są te wioski. Tylko musi być dobra pogoda. I tu jest Kanchenjunga, drugi najwyższy szczyt na świecie, 8586 metrów. Tak rzadko spotykam kawę w Indiach, a teraz spotkałem, ale to nie jest taki typowo indyjski klimat, po prostu mają maszynę, tutaj będą robić kawę. 3 zł 15 groszy za latte. To jest taka maszyna, wiecie, po prostu wciska guzik i ta maszyna wszystko sama robi. To nie jest taka maszyna, że on tutaj kawę mieli, podkręca, wkłada. Po prostu taka zwykła kawa. I zobaczcie, jak oni wyglądają. Czy oni przypominają was Hindusów, tych co znacie? Czuć ten klimat brytyjski dzięki tym budynkom, to tak jak oglądacie jakieś stare brytyjskie filmy, albo nawet nie stare brytyjskie filmy, tylko z tamtych czasów. Na przykład Sherlock Holmes, no to mi się od razu kojarzy właśnie z takimi budynkami. No i naprawdę czuć ten klimat a wiadomo, te budynki nie są tak zadbane jak były kiedyś, oni nie potrafią o to dbać, albo nie mają pieniędzy, nie wiem, ale Brytyjczycy naprawdę tutaj odwalili kawał dobrej roboty. Jeżeli chodzi o budynki, nie mówię o resztę. Doszedłem na jakiś główny plac, na to wygląda, i tutaj miała być fontanna, ale fontanna no raczej nie działa, też taka zaniedbana trochę. O, i można sobie na konikach pojeździć, jak ktoś będzie chciał. Zaraz za tą fontanną, zobaczcie, tutaj Brytyjczycy zbudowali sobie taki ryneczek. Oczywiście tutaj się nic nie dzieje, oprócz tego, że są jakieś sklepy, sklepiki. Nie ma na środku nic. Pewnie tam widzę, o, wygląda trochę jak jakaś opera albo, no nie wiem, no coś takiego, że pewnie jakieś koncerty może tam się odbywają. Jak ktoś mieszka w Anglii, to zrozumie, zobaczcie. To wszystko wygląda jak kiedyś. Wiadomo, że w tych takich mniejszych miejscowościach jeszcze takie rzeczy są. O, jakieś tutaj wystawy, coś tam. Wchodzi się do takich sklepów. Dobra, tu nie będę wchodził do tych sklepów z książkami, ale te napisy tutaj wyglądają, wiadomo, że to odmalowane, ale to wygląda właśnie jak w Wielkiej Brytanii. Ja się tym tak fascynuję, bo u nas w Europie nie ma aż takiego przeskoku. Wiadomo, że budownictwo tutaj indyjskie, a brytyjskie, no to dwa różne końce. No u nas powiedzmy, pojedziecie do Niemiec i jesteście w Polsce, no to wszystko wygląda podobnie. Pojedziecie trochę do Francji, no to też wygląda podobnie. Hiszpańskie budownictwo, no to też w jakimś stopniu między Portugalią a Hiszpanią też za wielkiej różnicy nie ma. No ale właśnie jak przyjeżdżacie do tak dalekich krajów, typu Chiny, Indie, Nepal, czy gdziekolwiek, i tam gdzie były kolonie, no i widzicie budynki, które możecie spotkać w Europie, a one są na drugim końcu świata, jakby nie współgra to tutaj z tym budownictwem, które jest tutaj. I to jest moja taka zajawka, że jednak jestem w kraju na drugim końcu świata, a jednak czuję się, jakbym był w kraju, w którym byłem albo mieszkałem. Próbuję sobie przypomnieć, musicie mi pomóc, jak oni się nazywają. Nie chciałem wpisywać się, chodzi mi to po głowie, na końcu głowy, jak się nazywali ci tragarze w Nepalu, którzy noszą te wszystkie produkty. No i siedzę i tak, raczej idę i tak myślę, patrzę na nich, bo tutaj co chwilę ktoś idzie. No, przypomnę sobie zaraz, bo wiem, że to mam na końcu języka, ale patrzcie, komuś tutaj walizki niosą, jakiemuś turyście. O, pewnie to są ci turyści. Jak się dobrze przyjrzycie w tle, to widać tam już ten kościół, do którego chcę dojść. Tutaj też piękne widoki by były z drugiej strony, widać jakieś tam wioseczki, no ale dalej to już nic nie widać. I o to tutaj chodzi, że się idzie taką ścieżką, tutaj z tej strony jest mur, no właśnie wam pokazywałem wcześniej ten widok tam na dół, na te wioski. No i fajnie, przyjemnie z tej strony. Powiem wam jeszcze tak, że z jednej strony jestem zachwycony tym budownictwem, no i to było dawno temu, powiedzmy w XIX wieku, jak oni tutaj zaczęli budować te wszystkie rzeczy. No i te budynki pięknie wyglądały i pięknie wyglądają. Wiadomo, że trzeba by było trochę zadbać o nie i to by było super. A z drugiej strony patrzę, bo mieszkałem też w Anglii, no i jaką hałę odwalili później Angolom, w sensie swoim. No przecież te domy, które oni budowali przez całe ulice, bez przejścia. Wiecie, kto mieszka w Anglii, to wie, o czym ja mówię. Cały czas budownictwo, to wygląda jak jeden duży blok, to są domy jednorodzinne, ale są wszystkie połączone.
No to jedno z najgorszych budownictw, w jakim mieszkałem. Wiadomo też, że te budynki, które wam teraz pokazuję i które pozostawały, no to wiadomo, że oficjalne budynki, powiedzmy jakieś rządowe albo dla kogoś te budynki były robione, to one były właśnie w takim stylu robione. Podejrzewam, że też Brytyjczycy jak budowali domy dla takich normalnych ludzi, no to one też tak nie wyglądały, że wszystkie jakieś ładnie wystawne i z kamienia. Są mi małpeczki. O, tutaj widzę jakaś grupa z przewodnikiem. Patrzcie, spore te małpy, gdzieś tutaj jeszcze jedna uciekła. I tu zaraz nie przylazło. Oj, sporo tych małp, patrzcie jaka wielka. Ta malutka. I tam widzę jeszcze jest więcej, jakaś rodzinka. I tutaj są. Patrzcie. Tutaj mama. O, mama już tutaj coś się czai. Te mniejsze. Ten to wygląda na ojca. To jest dobre. Patrzcie. A małpa w ogóle się ich nie boi. Tutaj 4 psy na nią. Nie zwraca uwagi w ogóle. Ciekawe co wymyśli. Jest też niewielka siłownia, tutaj można przyjść sobie pomachać i zaraz wam pokażę jak ona się nazywa. Tutaj można sobie jakąś gimnastykę porobić. Patrzcie, Kanchanjunga Morning Club, tak się nazywa. Te przystanki też mi się gdzieś kojarzą już. Pewnie to jakiś hotel albo to jest rezydencja prywatna. English Cottage nawet to się nazywa, patrzcie. Tylko co tutaj jest? Aha, nie widać. To może być jakiś hotel tutaj na dole, no bo wejście jest zamknięte. Nie, wejście jest otwarte. O, tutaj w ogóle jakie fajne połączenie, że to jest takie kamień brytyjski, a te drzwi to już takie nepalskie, ale to chyba gdzieś zamknięte jest, ja tutaj nie wejdę. Okazało się, że ja zrobiłem z drugiej strony takie kółeczko, że obszedłem ten kościół z drugiej strony. Dopiero wam nagrywałem, pokazywałem go z tamtej strony. Aha, moi drodzy, już wiem jak się nazywają. Tutaj jest napisane, to się nazywają Szerpowie. Nie przypomniałem sobie sam, zobaczcie, pomnik postawili i tutaj jest napisane, że ten człowiek wspiął się jako pierwszy 2 razy, jako Szerpa, 2 razy na Mount Everest. A pierwszy raz wszedł, zobaczcie jaka data, 1963 rok. A ten Szerpa, właśnie ten, wspinał się właśnie 10 lat po tym, jak zdobyto pierwszy raz Mount Everest w 1953. A zdobył go Nowozelandczyk pierwszy. Nawet widziałem takie zdjęcie, jest niby, że oni gdzieś tam ten aparat chyba postawili, coś takiego i wchodzili za ręce razem, żeby nie było, że Szerpa albo że ten gościu wszedł pierwszy, to był Hillary chyba się nazywał, a Tenzinga, ten Szerpa się tak nazywał. Jest taki kanał na YouTubie, ja go dość często oglądam. Szczytomaniak się nazywa. Fajne informacje podaje właśnie z gór, z Himalajów najwięcej, a właśnie teraz idzie taki sezon, o małpy po dachach łażą, idzie taki sezon na Himalaje, właśnie na Everest, więc pewnie będzie sporo fajnych odcinków. Jeżeli ktoś się interesuje taką tematyką, no to polecam ten kanał. Zobaczcie jaki ten kościół jest wielki, ale taka bryła trochę niespotykana, trochę w takim nawet sowieckim stylu to jest zbudowane. Wygląda właśnie jak jakiś radziecki budynek, a nie jakiś brytyjski kościół. A widzicie, okazało się, że to nie jest kościół. Tu jest kościół, tutaj Brytyjczycy postawili kościół. W 1843 roku postawili sobie ten kościół Brytyjczycy. No taki nie za wielki, ale ma jakiś klimat. Idę zobaczyć, może do środka wpuszczają. Okazało się, że pocałowałem klamkę i tyle z tego kościoła będzie. Ale zobaczcie, on naprawdę wygląda jak na jakiejś, no takiej niewielkiej wiosce w Anglii. Pokażę wam teraz kawiarnię. Wszedłem do środka, zamówiłem sobie kawę, jak ona wygląda. Cała w drewnie. Tam jest też na dole jakaś restauracja. Ludzie sobie coś tutaj zajadają. Biorę na wynos sobie, bo tutaj siedzieć to nic nie widać. Patrzcie. Nadal cały czas to samo co było. No i powiedziałem panu, żeby mi zrobił cappuccino. Tutaj nie mają ekspresu. Oni w ogóle nie robią w ekspresie, tylko pan mówi, że będzie w jakimś piekarniku robił, czy coś będzie podgrzewał. Nie wiem, spróbujemy. Nie tylko w Tajlandii dostaniecie słodką kawę, jeżeli mnie powiecie. Jeszcze byłem w kibelku, zobaczcie, 5 rupii kosztuje, czyli 22 grosze wizyta w publicznej toalecie. Zobaczcie, tutaj pani przyniosła, spory ładunek. To wszystko tutaj na czole trzyma. O, kurna, kolega tu zaraz wszystkich poprzejeżdża. Teraz wam powiem, jakie są plusy bycia w takim miejscu turystycznym. Tutaj przyjeżdża mnóstwo Hindusów, ale żeby tutaj się dostać, no to też trzeba niemałe pieniądze wydać. No bo pociągi też nie są jakieś tanie, chyba że się upcha tam ludzi w te takie tanie pociągi. Ale też tutaj hotele nie są tanie, więc żeby tutaj przyjechać i jeść i zwiedzać, bo te ceny są wyższe, no to już musisz zarabiać trochę w Indiach więcej pieniędzy. Ale jak zarabiasz trochę więcej pieniędzy w Indiach, no to też już nie jesteś takim kimś z jakiejś małej wioski, gdzie nie widzieli nigdy białego i nie podchodzą do mnie sobie robić zdjęcia, nie zaczepiają mnie. Po prostu ci ludzie są bardziej wyedukowani, mi się tak wydaje. I oni trochę znają też świat. Bo jak jadę w jakieś takie miejsca, gdzie ludzie przyjeżdżają po prostu z wiosek do pracy i ja wchodzę w takie miejsca, nawet w miastach, no to ja jestem dla nich atrakcją i zaraz mnie zaczepiają, skąd jesteś, zdjęcie, a tutaj mam spokój. Tutaj jest jakaś kukurydzowa alejka, tych pań tutaj jest 2, 4, 6,
8, 10, 12, ze 14 miejsc, gdzie panie sprzedają kukurydzę. I to jest taka kukurydza, patrzcie, to jest, wydaje mi się, że jest surowa. Tak, to jest surowa kukurydza, niegotowana, no i tylko ją grillują. Ja już mam też swoją opinię na temat tego miejsca, wystarczyło mi tutaj chwilę pobyć. No i powiem wam, no nie ma co tutaj ukrywać, to też nie będzie żadną niespodzianką. No Zakopane tutaj indyjskie, dużo ludzi tutaj przyjeżdża właśnie po to, żeby podziwiać góry. Oczywiście większość tych ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają, nie wychodzą w góry. Mi się wydaje, że więcej ludzi w Polsce chodzi w góry, wysokie góry, powiedzmy, jeżeli można nazwać tak polskie góry. A tutaj ludzie po prostu przyjeżdżają, tak jak do Zakopanego, też część przyjeżdża, nie idzie w żadne góry, tylko spędzają sobie czas w mieście. Jak nie kochać takiego miasteczka? Patrzcie, starszy pan, hello. O, samosy pan robi, ale te samosy jeszcze nie ugotowane, znaczy nie usmażone. Ja lubię samosy, tylko patrzcie, ten olej to jest, olej to jak ten, o patrzcie, jak z silnika. Nieźle. Słońce powoli zaczyna opadać, także się zbliża do zachodu. No i czuć już taką wilgotność, że te chmury już tutaj płyną, przepływają przez nas. O, nawet tutaj widać trochę to, jak to płynie. Nie wiem, czy wy to zobaczycie tutaj. Te chmury z dołu teraz jakby się podnoszą i to wszystko tutaj płynie. Nie wiem, czy wy to dostrzegacie. I przez to, że te chmury tutaj właśnie płyną, to czuć taką lekką wilgoć i się robi trochę zimno, więc mi się wydaje, że bluza na wieczór, powiedzmy 8, 9, 10, no to bluza nie wystarczy. Choć Anglików już dawno tutaj nie ma, śniadanie angielskie nadal popularne. Wiadomo, że jesteśmy w górach i zobaczcie, jak tutaj jest teren wykorzystany, architektura. Zobaczcie, te budynki z każdej strony, jak się zaczyna takie załamanie i zakręt ostry, no to te budynki zaczynają się tutaj, widzicie, od wąskiego. Tak jak jest ten słynny budynek, nie wiem jak on się nazywa, w Nowym Jorku, co tutaj takie, wiecie, wyświetlacze sporo, no jest taki budynek. No to tutaj takich budynków jest pełno. Dopiero o tym wspomniałem i już mnie właśnie chłopaki dopadli na selfiaczka. To też jest ciekawe, mało spotykane. Nie wiem, czy w Polsce w ogóle jest coś takiego spotykane. Zobaczcie, pani ma w lodówce mleko i sprzedaje na litry. Tam macie cennik 60 rupii. To jest 3 zł z kawałkiem wychodzi. O, jeszcze sery sprzedaje też na kilogramy. Sery to normalna sprawa, ale że mleko rozlewa z lodówy w takie woreczki. Tutaj jest restauracja. Chłopaki tutaj gotują, na świeżo smażą kurczaki. Zobaczcie, prezentują, jak to wygląda. Można sobie tutaj zamówić, wybrać, iść, usiąść. Oni pewnie to zrobią, jak będziecie chcieli. Podejrzewam, że tutaj są momosy. Momo? Momos. No dokładnie. Tutaj znowu jest sklep rybny. Kolega, zobaczcie, już ma tutaj pocięte. No i też mięsny. Jak chcecie, to i kurczaka można kupić. Dokładnie. O, pan tutaj się śmieje. To chyba takie popularne w tej części, że wystawiają produkty, jakie mają. No i można to sobie kupić. Chociaż tutaj nawet nie ma gdzie usiąść. Tam jakieś jedno miejsce jest. To wygląda jak jakąś małą restaurację. A, to przekąski po prostu można sobie wziąć do ręki. Tutaj trafiłem na kolegę, który akurat kroi tego kurczaka. No, w zupełnie inny sposób niż u nas w Polsce. Patrzcie, jakie kurczaki, takie akurat na rosół, widzicie? Konkretne. Nie wiem, czy wiecie, ale w niektórych rejonach Indii jada się krowy. No i właśnie tutaj się jada. Jada się też świnie. Zobaczcie, jest napisane, że tylko krowa. Także idę spróbować jakichś nowości. Danie się nazywa beef taifu. Niestety finish beef taifu mają tylko małe momosy, a chciałem spróbować takiego dużego beef taifu. Przyszedłem do drugiej restauracji i pan mi też powiedział, że dzisiaj beef taifu jest koniec i że mogę tylko momosy zjeść. Momosy znam, tamtego jeszcze nie jadłem, więc chciałem spróbować. No i mówią, żeby jutro wrócić, więc nie będę próbował momosów, spróbuję sobie beef taifu jutro. Tutaj ktoś przy ulicy sprzedaje herbatę, Darjeeling i Assam sprzedają tutaj. Assam też popularna herbata i zobaczcie. Koniki są, te co prowadzają tam po tym placu, dzieciaki wożą, no to teraz pora karmienia przyszła. Byłem jeszcze tutaj zapytać w nepalskiej, zobaczcie, Big Taifu, no narobili mi smaka na to, no ale też pani mówi, że nie ma. Powoli robi się ciemno i powiem wam, że te uliczki nabierają takiego swoistego klimatu. Też nie widzę tu jakiegoś światła, żeby były pooświetlane te uliczki, bo nie jestem na głównej, tylko te światło pada gdzieś tutaj z tych biznesów albo sklepików, ale tak, żeby jakieś lampy były, to nie widzę. No zobaczcie, jaki tu jest klimat. Schodziłem z tej uliczki, tutaj jest kolejna uliczka, cały czas jakiś bazar tu się kręci, ale w tą nie idę. O, tam też jakiś brytyjski budynek, wygląda jak jakiś, zaraz zobaczymy, wygląda jakiś kościół, albo po prostu, widzicie, z kamienia zrobione. A w sumie zaraz muszę zobaczyć na mapie, bo nawet nie wiem, gdzie jestem, bo to jest kolejna uliczka i też tutaj sprzedają, porobione mają takie stoiska pozbijane z drewna, tutaj żeby nie padało. Powiem wam, że te uliczki i ulice to jeden wielki bazar i co chwilę można spotkać coś do jedzenia. Podoba mi się, że sporo mięsa mają, raczej kurczaka, ale to też mięso, wiadomo. No i chcę powiedzieć tylko, że wydaje mi się, że to jakby najlepszy biznes jest po prostu coś komuś sprzedać i zarobić. No bo co tutaj można robić w takich górzystych terenach? A skoro tutaj turyści przyjeżdżają, no to zobaczcie, gdzie się tylko da, no to jakiś tam biznesik się otwiera. Zamawiam sobie za 2,70 takie smażone nudle, miks chińszczyzny z Nepalem, Indiami, z warzywami. Kolega je podsmaży, podlał właśnie czymś tam te nudle i zaraz będą gotowe. I już moja porcja jest gotowa. O, ręką kolega poprawi. Thank you, thank you. No, thank you. Pani chciała mi dać tutaj ketchup,
onion jest. Na jakieś chili jeszcze leją, ale z tym chili to trzeba tutaj uważać, bo te chili jest ostre. Upchałem się trochę tą kluską, idę teraz do pokoju. Założę sobie kurtkę, odpocznę trochę i wyskoczę jeszcze później na kolację wieczorem. O, pan pozdrawia. Trafiłem jeszcze na jakiś lokalny market, ale taki market właśnie z jedzeniem, z produktami do gotowania. Tutaj można kupić wszystkie. Jak wam wspomniałem, tutaj takich marketów to raczej nie spotkacie. Ciężko. Może gdzieś tam poza miastami trzeba po prostu wiedzieć. To nie jest tak, że się idzie i się spotyka jakiś market, więc to nie jest z ciuchami ten market, który widzieliście wcześniej. O, tutaj jeszcze jakieś jedzenie można kupić, samosę można przekąsić. Czy to mi wygląda na jakąś imprezową uliczkę? Czy ja dobrze trafiłem? Że to będą jakieś bary zaraz? Albo coś tutaj się będzie działo? Jakąś muzykę w tle słyszę. Ale jeszcze nic nie widziałem, wejścia żadnego do baru czy coś. Trafiłem w jakieś miejsce, gdzie pewnie czczą bogów. To trochę jak festyn jakiś. Dzieciaki mają tutaj ślizgawki. Nie wiem, czy tam można wejść. Chyba można buty ściągnąć. I można wejść. Ktoś tu siedzi, sprawdza. Dobra, buty ściągam, idę zobaczyć, co tu jest. Co to za bóstwa. Jakby w większości kulturach jest tak, i tutaj też widzę, że tak jest, że się oddaje dary bogom. Na przykład w Tajlandii dawało się Buddzie. Dostałem takie coś na czoło, czasami robią kropkę, czasami taką pieczątkę wręcz nawet, bo to wygląda jak pieczątka i do tego słodycz. To jest coś takiego, jak ostatnio odwiedziłem w Kolkacie to miejsce, pamiętacie? Jakiś wafelek z cukrem i spadło mi. Mówiłem wam o tym klimacie tych uliczek. Tutaj zobaczcie, a nie, tutaj są jakieś lampy już. Tutaj teraz jak szedłem, to nie było tych lamp. Jakaś tam się świeci jedna na rogu. Ja już jestem u siebie na ulicy, mam jeszcze z jakieś 100 metrów i będę miał zejście do swojego hostelu. Jestem już u siebie w hostelu, chwila przerwy, chwila relaksu. Założę jakąś kurtkę i wyskoczę później coś zjeść. Ja już przygotowany na wyjście po kolację, ale już nie będę sam w pokoju. Tutaj jakiś kolega się wprowadził. Jestem już na głównej drodze, a tutaj widzę, chłopaki pracują do końca, nawet jak ciemno. Przysypują kamienie takie drobne do worków. A co oni tutaj gdzieś to wykładają? Coś tu robią? Nie, no po prostu sypią. Pewnie można kupić później taki worek kamieni. Tutaj kolejne miejsce, gdzie rozlewają woreczki mleko na litry. Litrowe woreczki, to mi się wydaje. A tutaj, o, kolega odważa ćwierć kilograma sera. Jest jakaś restauracja, więc idę sprawdzić menu najpierw. O, sporo ludzi tutaj siedzi. No pięknie, zaraz zobaczcie, co tutaj mają. Sporo restauracji tutaj jest pure veg, oni tak to nazywają. To znaczy, że tylko wegetariańskie potrawy, nie mają kurczaka, nie mają żadnego innego mięsa. W tym miasteczku powoli życie zaczyna zasypiać, biznesy zaczynają się zamykać. Restauracji to tutaj nie widzę, no byłem w tamtej, no to było pure veg. A tak, to zobaczcie, tutaj jakieś biznesy całe były i powoli wszystko się zamyka. Właśnie byłem zapytać w kolejnej restauracji i też już zamykają, powiedzieli, że już mi nic nie sprzedadzą. Biorę sobie kurczaka, zobaczcie, taki talerzyk będzie mnie kosztował z jakieś, niecałe 6 zł. Kolega wybrał kurczaka i zobaczcie, teraz wrzucił go jeszcze na głęboki olej, żeby go podgrzać. Do tego kurczaka na kolejnym stanowisku zamawiam sobie dosę 60 rupii, czyli około 3 zł. A dosa to nic innego jak ciasto i dodatki. Ja sobie wziąłem ziemniaki z masalą. Dosłownie chwilę i moja dosa gotowa. Nie ma za bardzo gdzie zjeść, bo tutaj nie ma żadnego stolika ani siedzenia. A w ręku, jakbym miał tylko jeść tą dosę, to jeszcze tak, ale mam jeszcze kurczaka też w ręku trzymam. Więc kucnęłem sobie tutaj. O, w sumie to nawet nie jest chodnik, ale on tutaj akurat te dosy robi, więc tutaj jest kawałek stolika. Tutaj kolega siedzi na butli z gazem. Kiedyś uczyłem się jeść pałeczkami, a teraz uczę się jeść łapami. No i też jest sposób na to, żeby się nie uwalić, tak jak ja zawsze mam brudne palce, tak wiecie, do połowy. A oni jedzą tak, że biorą jedzenie i tym palcem, kciukiem później zsuwają to jedzenie do buzi, tak. Że nie wkładają palców tak jak ja całych do buzi. Że jest na to też dobry sposób. Można. U mnie już 21 i powiem wam, że tutaj nie ma co robić wieczorem. Właśnie tak koło 10. Nawet mój hostel zamyka się o 10 i nie można już wyjść. Jakieś chłopki stoją na mojej ulicy, wyglądają na blokersów lokalnych. Jakieś fajeczki sobie podpalają. Na spokojnie, nie sapią nic. Tutaj jakiś biznesik, sklepik jeszcze kolega prowadzi. Proszę bardzo, można jakieś słodkości, wodę kupić, chipsy. Ja już wróciłem do mojego hostelu, jestem najedzony, lekko zmęczony, więc idę się wykąpać, nie będę tego przedłużał i lecę do łóżka. Także do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć. Mówię, wykąpię się szybko i idę do łóżka. I pytałem go, jak tu działa ta ciepła woda. On mówi, elektryczny system, spokojnie, wykąpiesz się. Mówi, woda 15 minut i będzie ciepła leciała. Ja mówię, okej, 15 minut będzie się spuszczała, żeby leciała ciepła. Okazało się, że trzeba podłączyć grzałkę. Tutaj grzałka wisi, patrzcie, widać już. Grzeje się. Tak jak kiedyś było, jak się kiedyś grzało wodę na herbatę. Woda nagrzana, kubeczek też już jest, można brać prysznic.